Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Gdzie to osłabienie PLN? Sprawdź fakty. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy użyte do stworzenia tego wpisu pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Gdzie to osłabienie PLN? Sprawdź fakty. Myślę, że dzisiejszy wpis należy poświęcić krajowym aktywom nie tylko z powodu danych makroekonomicznych, które będą komentowane w kolejnej części tego materiału, ale przede wszystkim temu, co się dzieje na rynku krajowej waluty. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wykres złotego w ujęciu rok do roku. Nie od początku tego roku, ale rok do roku. I jak widzimy, mamy obecnie pierwszy taki okres od kilku miesięcy, kiedy w ujęciu rok do roku złoty jest umocniony, a nie osłabiony. I to jest niezwykle interesująca przesłanka i sugestia, że odwraca się negatywna tendencja, która była generalnie obserwowana na rynku krajowej waluty w poprzednich miesiącach na rzecz tendencji nawet średnio albo nawet długoterminowej, na rzecz umocnienia krajowej waluty. Ta statystyka bardzo dobitnie pokazuje, że najważniejsza para walutowa związana ze złotym jest generalnie stabilna i pokazuje niewielką aktywność i wielką zmienność. I w porównaniu na przykład z węgierskim forintem oznacza to, że rynek krajowej waluty jest bardzo stabilny. Nie widać tutaj negatywnych aspektów tego, co się dzieje na innych walutach emerging markets, czego moim zdaniem co uzasadnia tezę, że wzrost wartości rezerw Narodowego Banku Polskiego, wzrost dywersyfikacja rezerw o złoto przyniosła pozytywne efekty i jeżeli są na rynkach światowych pewnego rodzaju perturbacje, to one nie odznaczają się na rynku złotego podwyższoną zmiennością i osłabieniem krajowej waluty, tak jak na przykład na tych rynkach, wśród tych państw, które są w zdecydowanie gorszej sytuacji, a Węgry są w zdecydowanie gorszej sytuacji. Jeżeli popatrzymy na wykres średnioterminowy, bardziej odzwierciedlający, pokazujący, co się dzieje w bardziej w krótkoterminowej perspektywie na rynku euro-złotego, to widzimy, że od kilku dni mamy niewielką zmienność i wyczekiwanie. Poziom 4,65 rośnie na znaczeniu jako wsparcie, jako punkt odniesienia, a jest to niebagatelne miejsce, ponieważ wykres długoterminowy sygnalizuje, że przebiega tutaj już prawie roczna linia trendu wzrostowego. Więc gdyby się okazało, że w najbliższych dniach dokonujemy przełamania tego poziomu 4,65, to kurs euro-złotego sygnalizować będzie wchodzenie rynku złotego w kolejną falę aprecjacji, umocnienia. Średnioterminowy zwrot na rynku złotego stanie się faktem i już naprawdę będzie to oznaczało, że kapitał z całego świata faktycznie jeszcze ze zdwojoną siłą wchodzi do polskich aktywów, szukając tutaj stopy zwrotu. A dlaczego tak jest? Bo następny wykres, który od czasu do czasu zamieszczam, czyli rocznych punktów swapowych na euro-złotym, pokazujący, że jest ich aż ponad 3200, to jest to po prostu Eldorado dla inwestorów szukających stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku, a nawet po uwzględnieniu ryzyka geopolitycznego inwestycja w naszym kraju wygląda na to dla inwestorów jest niezwykle atrakcyjna. Te stopy procentowe, różnica oprocentowaniu punktów swapowe plus dodatkowa możliwość zarobku na zmianie cen obligacji czy też akcji w Polsce sprawia, że pierwszy kapitał już się pojawił i od połowy października widzimy, że zaczyna on tutaj kreować wydarzenia na polskich aktywach. No i jestem też bardzo ciekawy, czy w kolejnych miesiącach i w kolejnych tygodniach tak faktycznie będzie. Na dodatek oczywiście patrzymy na zachowanie dolar-złotego i w tym wypadku poziom 4,50 pełni tą samą rolę jak poziom 4,65, chociaż w przypadku dolar-złotego zdecydowanie ważniejszy jest poziom 4,30 i ten moim zdaniem poziom byłby atakowany w sytuacji, kiedy doszłoby do kolejnej fali wzrostowej na euro-dolarze. No i oczywiście oznaczałoby to, że złoty umocnił się od swoich szczytów już aż o 70 groszy. Na razie jest to umocnienie o 50 groszy, czyli dość wyraźnie, a każde takie umocnienie o 10 groszy obniża średnioroczną inflację o około 0,1 punkta procentowego, czyli dość wyraźnie każde kolejne umocnienie krajowej waluty, w tym wypadku względem amerykańskiego dolara, bo z tego kierunku
importujemy węglowodory, to oczywiście byłoby bardzo korzystne dla perspektyw inflacyjnych, zwiększających szanse, że inflacja zachowa się zdecydowanie lepiej niż prognozy Narodowego Banku Polskiego, które zostały opublikowane 2 tygodnie temu. I oczywiście, jaki jest główny powód tego, że złoty się albo osłabia, albo umacnia? Na tym następnym wykresie, jeszcze raz go przypominam, bardzo dobitnie i wyraźnie to widać. Głównym czynnikiem, który wywołuje umocnienie albo osłabienie krajowej waluty, jest ruch na amerykańskim dolarze w ujęciu globalnym, czyli w tym wypadku na euro-dolarze na głównej parze świata. Jeżeli euro-dolar spada, czyli amerykański dolar się umacnia, to kapitał z całego świata jest wysysany także z rynku krajowego i płynie do amerykańskiego dolara. I odwrotnie, jeżeli euro-dolar rośnie, to kapitał z Wall Street wypływa i szuka stopy zwrotu na całym świecie, a rynek krajowych aktywów, takich jak Polska i inne rynki na świecie, są tego beneficjentami. To właśnie zjawisko obserwujemy od miesiąca. Wystarczyło zobaczyć, że zwrot na euro-dolarze pokrywa się ze zwrotem na rynku krajowej waluty i to jest główny teraz czynnik, który umacnia krajową walutę. Tak było, jest i będzie, a czynniki lokalne, stopy procentowe nie mają żadnego znaczenia, nie mają większego znaczenia także jakieś lokalne informacje dotyczące wypowiedzi polityków, bankierów centralnych. To naprawdę nie ma większego wpływu na to, gdzie i jak będzie kreowany popyt na rynki emerging market, w ogóle rynki związane z ryzykiem. Odpowiada temu sile albo słabości złotego, odpowiada w 80% zachowanie amerykańskiego dolara i w zdecydowanie mniejszym stopniu jakieś lokalne tutaj czynniki, które mogą tylko neutralizować albo wzmacniać tendencję główną, która jest kreowana przez amerykańskiego dolara w ujęciu globalnym, czyli mówiąc w skrócie na euro-dolarze. Więc jeżeli wiemy już, co prowadzi do umocnienia albo osłabienia krajowej waluty, więc należy obserwować euro-dolara, by wiedzieć, w którą stronę może ruszyć także krajowa waluta. Jeszcze raz przypominam, czynniki lokalne, polska polityka monetarna, fiskalna, wypowiedzi bankierów centralnych nie mają praktycznie żadnego znaczenia na to, co się będzie działo z rynkiem złotego. No i teraz czas przejść do tych ważnych informacji z polskiej gospodarki, ponieważ dzisiaj poznaliśmy ostatnie dane dające nam komplet informacji o stanie polskiej gospodarki na początku 4. kwartału. Były to dane o sprzedaży detalicznej. Sprzedaż na poziomie 8,3% była co prawda niższa. No i teraz rzućmy okiem na to, jakie były dane makroekonomiczne. Sprzedaż detaliczna na poziomie 18,3% była co prawda niższa niż zakładały prognozy. Na wykresie to widać, że jednak w ujęciu nominalnym sprzedaż detaliczna wyraźnie rośnie, ale w ujęciu realnym jesteśmy tylko 0,7% nad kreską, czyli po uwzględnieniu inflacji sprzedaż detaliczna jest mniej więcej na poziomach z poprzedniego roku. Kiedy zobaczymy na indeks sprzedaży detalicznej, pokazuje on, że jesteśmy na bardzo zbliżonej trajektorii tego, jak zachowała się sprzedaż detaliczna w ostatnich latach, chociaż wyniki, które teraz osiągamy, są ciut gorsze od konsensusu, od tego, jak zachowywała się sprzedaż w ostatnich latach. Lepiej zachowuje się teraz sprzedaż detaliczna tylko od tego, jak zachowała się w 2020 roku. To sygnalizuje jednak to spowolnienie gospodarcze. Kiedy dodamy do tego dane o produkcji przemysłowej, które poznaliśmy wczoraj, to także widzimy, że dane były słabsze niż wynikałoby to z prognoz. Na wykresie widzimy to dobitnie. I oczywiście poznaliśmy także dane dotyczące tego, jak zachowuje się sektor budowlany i w tym wypadku wyniki były lepsze niż zakładały prognozy, więc miks sygnałów jest, jednak spowolnienie gospodarcze płynie z tych danych, gdyby je tak uogólnić, a to jest dobra informacja, ponieważ w takim wypadku będzie oznaczała oddalenie perspektywy dalszych podwyżek stóp procentowych, więc moim zdaniem już stóp procentowych w Polsce nie będziemy podnosić, one będą utrzymywane na tych samych poziomach. Jeszcze wracając do produkcji budowlano-montażowej, to widzimy, że ta wartość rynku budowlanego podlega w ostatnim czasie korekcie i czynnik związany z osłabieniem gospodarczym wynika właśnie z tego, jaka jest korekta na rynku budowlanym, rynku mieszkaniowym, bo te kolejne wskaźniki pokazujące, jak rynek budowlany się zachowuje, także sygnalizuje osłabienie i wpływ wcześniejszych podwyżek stóp procentowych
na ten sektor, który generuje osłabienie gospodarcze w naszym kraju. Natomiast moim zdaniem dane, które sygnalizują jednak spowolnienie gospodarcze, pomimo tego, że się pojawiają, nie będą miały wpływu negatywnego na perspektywy co do podwyżek stóp procentowych, więc będą sprzyjały stabilizacji poziomu stóp procentowych, a to już czują polskie obligacje, które są najlepszym miernikiem tego, co się teraz dzieje, ponieważ kapitał zagraniczny, jeżeli płynie, to przede wszystkim płynie do polskich obligacji, które są wyraźnie umacniane. Utrzymujemy się już poniżej poziomu 7% rentowności. Kolejna fala umocnienia polskich obligacji prawdopodobnie będzie miała miejsce i to jest informacja także o tym, że inwestorzy na całym świecie, którzy inwestują setkami, a nawet miliardami dolarów, stawiają na to, że szczyt inflacji w Polsce staje się faktem, ponieważ gdyby tak się działo, to polskie obligacje byłyby dalej sprzedawane, a są wyraźnie kupowane i ten wykres to dobitnie pokazuje. Podobnie jak giełda papierów wartościowych, ale z powodu jej ograniczonej płynności to inwestorzy zagraniczni kupują przede wszystkim polskie obligacje, a w drugiej kolejności rynek akcji. Dzisiejsza sesja pokazuje, że dane naprawdę nie mają większego w tej chwili znaczenia, a giełda generalnie od miesiąca zachowuje się tak, jakby dyskontowała miękkie lądowanie spowolnienia gospodarczego, a nie przekształcenie się spowolnienia gospodarczego w recesję, bo jeszcze raz przypominam, giełda dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy, czyli mniej więcej na początku lata 2023 roku, a skoro indeksy giełdowe rosną i rosną na całym świecie, to one raczej dyskontują miękkie lądowanie niż jakąś mocniejszą recesję. Będziemy oczywiście śledzić zachowanie giełd papierów wartościowych na samym początku przyszłego roku, ponieważ wtedy będzie to bardziej miarodajnie i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, który kierunek rozwoju gospodarczego na całym świecie giełdy papierów wartościowych dyskontują. No i skoro mamy już teraz polskie aktywa i wiemy, że to osłabienie gospodarcze w Polsce już jest wyraźnie negowane z szansą na to, żeby odwrócić generalnie całą tendencję na rzecz umocnienia krajowej waluty, to że trzeba obserwować zachowanie euro-dolara, ponieważ jeżeli tam także dojdzie do odwrócenia długoterminowej tendencji na wzrostową na euro-dolarze, to czeka nas wielka, silna hossa umocnienia krajowej waluty, umocnienia polskich obligacji, ale także wielka hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, bo jeszcze raz przypominam, zachowanie amerykańskiego dolara w skali globalnej, czyli na euro-dolarze, determinuje to, jaka będzie słabość albo siła krajowej waluty. I to jest główny czynnik, który powoduje słabość albo umocnienie krajowej waluty, a nie jakieś czynniki lokalne związane z polityką monetarną, fiskalną, czy też wypowiedzi jednego polityka bądź też bankiera centralnego. To się praktycznie w ogóle nie liczy, patrząc na to, jak zachowują się polskie aktywa. No i teraz czas na rynek światowy. Jak widzimy na początku sesji amerykański rynek przyszłej stopy procentowej nie pokazuje jakichś większych zmian. Mamy jednak spadki rentowności amerykańskich obligacji, a to moim zdaniem zwiększa szanse na to, że popyt na ryzyko jednak będzie atakował w końcówce tego roku. Mamy do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze miesiąc, jest perspektywa na wyciskanie indeksów giełdowych i rynku ryzyka tak wysoko jak się tylko da, a spadające rynkowe stopy procentowe temu właśnie sprzyjają. Mówi się także o podważaniu zaufania do banków centralnych na całym świecie i następny wykres pokazuje, jak rzeczywiście rynek przywiązuje do tego wielką wagę. No i widzimy, że największym zaufaniem cały czas największe zaufanie jest związane z Fedem, a tutaj ECB ma zdecydowanie mniejszy poziom zaufania rynków finansowych. Jest on prawie dwukrotnie niższy niż zaufanie do Fedu, więc to pokazuje także, na słowa którego bankiera centralnego warto zwracać szczególną uwagę. W ostatnich dniach obserwujemy spadek obrotu na niemieckich obligacjach. To prawdopodobnie jest cisza przed burzą, przed kolejnym impulsem na tych papierach, na tej klasie aktywów, a sam euro-dolar, czyli rynek walutowy, moim zdaniem w tym wypadku dzisiejsza sesja daje rosnącą szansę na to, że będziemy kontynuować ruch do góry na euro-dolarze, że będziemy świadkami następnej fali wyciskania krótkich pozycji w euro-dolarze, czyli długich w amerykańskim dolarze. Analiza techniczna w tym wypadku daje nam sugestię, że cała korekta była tylko ruchem powrotnym do linii szyi formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową, a to jest jeszcze bardziej sprzyjająca informacja dla tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację ruchu wzrostowego na euro-dolarze, czyli mówiąc
przekładając to na rynek krajowych aktywów, na umocnienie polskich aktywów, złotego, obligacji czy też rynku akcji. Jak widzimy, spada także ilość otwartych pozycji na rynku walutowym, czyli generalnie rynek nie jest w stanie określić i nie popiera żadnej strony, dlatego potencjalny wzrost euro-dolara może właśnie wynikać z panicznej ucieczki długich pozycji, które będą się zamykać w amerykańskim dolarze, w obawie, że tendencja może być faktycznie odwracana w bardzo długim terminie. Dolar-jen, w tym wypadku obserwujemy równolegle zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie plus rentowności amerykańskich obligacji i ta kombinacja pozwoli nam ocenić szansę na kolejny ruch na dolar-jenie. W tym wypadku ta tendencja sprzyja spadkom. Podobnie obserwujemy tą samą kompilację na rynku złota. W tym wypadku ona sprzyja wzrostom ceny złota, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Obserwujemy także zachowanie funta brytyjskiego, który się zaczyna wyraźnie umacniać po przejściu tego poziomu 0,87, czyli poziomu równowagi, który jest zarysowany na wykresie. Ten poziom osi symetrii horyzontu, 6-letniego horyzontu cenowego faktycznie działa. Jego przekroczenie automatycznie wywołuje presję na kupno funta brytyjskiego. Obserwujemy także tendencję wzrostu walut surowcowych i być może będziemy także wkrótce świadkami testu średniej 200-sesyjnej. To ma duże znaczenie dla rynków finansowych. No i rzeczone surowce. Jeżeli obserwujemy rynek ryzyka, to moim zdaniem na surowcach przede wszystkim patrzmy na zachowanie miedzi. Miedź próbuje wrócić na poziom $8000 w momencie tworzenia tego wpisu. Jesteśmy nad poziomem $8000 i w takiej sytuacji każde dalsze wzrosty będą sprzyjały tendencjom wzrostowym, próbie powrotu do poziomów, które były obserwowane w poprzednim tygodniu. Także przed bykami trudne zadanie, bo znacząca część graczy widzi jednak, że ten wzrost był tylko raczej ruchem powrotnym do linii szyi formacji podwójny szczyt, a nie jakąś formą nawrotu, zwrotu i wygenerowania następnej fali wzrostowej. Dlatego tutaj przed rynkiem ważna batalia i wkrótce powinna zapaść wynik i powinniśmy wiedzieć, w którą stronę ten rynek się pozycjonuje. Jak już wspomniałem, patrzymy także na zachowanie ceny złota, amerykański dolar i rentowności. Jeżeli dolar się osłabia, a rentowności spadają, to wypycha to w automatyczny sposób cenę złota jak najwyżej i także w tym wypadku wygląda na to, że cała korekta była ruchem powrotnym do linii szyi formacji, która odwróciła tendencję spadkową na wzrostową w średnim terminie, czyli okolice $1730. No i kącik zamykamy ropą naftową, która w momencie tworzenia tego wpisu znowu stara się spaść poniżej $80. Dlaczego? Rynek to tłumaczy wznowieniem planów dotyczących ceny maksymalnej na cenę ropy naftowej sprowadzanej z Rosji, no i oczywiście zapasami w Stanach Zjednoczonych, co ma sprawiać, że ta ropa naftowa ma tendencję do spadków. I na następnym ciekawym wykresie chciałem pokazać, jakie są drivery, czyli te czynniki, które powodują wzrost albo spadek ceny ropy naftowej i widzimy, że czynniki związane z podażą mają teraz zdecydowanie najważniejszy wpływ na kształtowanie się ceny ropy naftowej i to właśnie podażowa strona kreuje cenę, a nie popyt, który jest wyraźnie słabszy i od mniej więcej września generuje tendencję ku spadkom ceny ropy naftowej. Dlatego widzimy jak na dłoni ścieranie się scenariuszy tej strony podażowej z popytową i która teraz generuje zachowanie ropy naftowej. I na następnym wykresie, jaki jest wpływ tych szoków popytowych i podażowych na zachowanie poszczególnych cen aktywów. Myślę, że warto sobie zapamiętać ten wykres, jak ropa naftowa ma wpływać na to, jak będą się kształtowane ceny akcji czy też obligacji. Rynek ryzyka to oczywiście także indeksy giełdowe. Wczorajsza sesja na Wall Street była bardzo dobra i sprzyjała nawrotowi do marzeń o ataku na średnią 200-sesyjną. Ten poziom to jest teraz okolica 4060 punktów i myślę, że jest duża szansa, że będziemy wkrótce je testować. Wykres ten średnioterminowy dobitnie to pokazuje, plus oczywiście w rejonie 4150 punktów
mamy średnią dwusukcesyjną, ale na wykresie tygodniowym, więc inwestorzy mają solidną porcję oporów do pokonania, ale myślę, że będziemy je testować. Jest duża szansa, że grudzień będzie przynosił nam atak już punktowy na te poziomy z pytaniem, czy na początku przyszłego roku odbijemy się od tej średniej w górę, czyli ją przebijemy, a to będzie pozytywne dla ryzyka, czy też odbijemy się w dół, a to będzie sygnalizowało nawrót do sygnałów o mogących się przekształcić w falę spadkową perspektywach gospodarczych, więc myślę, że do przełomu roku indeksy giełdowe będą dążyły do średnich kroczących, zwłaszcza do tej średniej kroczącej dwusukcesyjnej, a później się zobaczy, jak rynek będzie się pozycjonował na 2023 rok. Oczywiście najlepiej z indeksów giełdowych zachowuje się indeks DAX spośród tych rynków rozwiniętych i on ma największą szansę na to, żeby nawet zbliżyć się do maksimów wszechczasów w tym roku, jeżeli scenariusz prowzrostowy na rynku ryzyka byłby realizowany, a spośród różnych giełd papierów wartościowych, w tym wypadku chciałbym pokazać w Europie, jakie jest niedowartościowanie spółek i indeksów giełdowych we Włoszech względem średnich, czyli poziomu dla całej strefy euro, tych spółek z indeksu Eurostoxx 600 bardzo wyraźnie widać niedowartościowanie i to znaczne spółek włoskich. Rynek ryzyka to także Bitcoin. W momencie tworzenia tego wpisu mamy nowe dobowe maksima i Bitcoin próbuje zagrywkę na jakąś formację podwójne dno, ale żeby to miało ręce i nogi, trzeba wyjść na poziom 17,5 tysiąca dolarów i to jest dopiero wydarzenie, które jeżeli się stanie, będzie zwiększało prawdopodobieństwo jakiejś większego impulsu wzrostowego, który będzie wspierał popyt na ryzyko na innych klasach aktywów. I na koniec dane makroekonomiczne. Dzisiaj poznaliśmy wskaźniki PMI dla strefy euro i podobnie jak wskaźniki dla Francji i Niemiec sygnalizują nam spowolnienie gospodarcze, recesję, klimat recesyjny. Poznamy odpowiednik tych danych dla Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim dzisiaj moim zdaniem dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze będą dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku, czyli na dobra, których trwałość jest powyżej 3 lat. Im lepsze dane, tym oczywiście większa nadzieja na to, że te stopy procentowe jednak pójdą dalej do góry, a im gorsze dane, tym mniejsza szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych. Tak to rynek powinien interpretować, więc mówiąc po ludzku, im dane gorsze, tym większa szansa na wzrosty indeksów giełdowych. Poznamy także wskaźnik Michigan o zaufaniu konsumentów, który ma także duże znaczenie. No i ciekawostka, bo zbliża się długi weekend w Stanach Zjednoczonych i wygląda na to, że realna sprzedaż detaliczna w tym roku jest ujemna. Pierwszy raz od recesji, która miała miejsce w 2008-2009 roku, więc te dane nie nastrajają nas optymizmem, ale jak wiemy, giełda dyskontuje przyszłość, a te spadki, które miały miejsce od samego początku tego roku na indeksach giełdowych na Wall Street, dyskontowały właśnie takie dane makroekonomiczne, które pojawiają się teraz. No i teraz przed giełdą zadanie zdyskontowania tego, co się będzie działo w 2023 roku, a już zwłaszcza w drugiej połowie tego roku, bo to jest celownik, przez który teraz patrzy giełda papierów wartościowych. Także wygląda na to, że przed nami fascynująca końcówka tego roku. Dlaczego przedstawiam to w ostatnich wpisach dość często? Dotyczy to statystyki, która sprzyja indeksom giełdowym w końcówce roku i oczywiście tendencji, która mówi, że grudzień jest najlepszym miesiącem podczas całego roku kalendarzowego dla euro-dolara, ponieważ wtedy euro-dolar statystycznie najsilniej rośnie, a to jak wiemy sprzyja popytowi także na ryzyko. I oczywiście zachęcam do tego, że jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć jeszcze więcej informacji, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie, tam na dole link w opisie. Zachęcam, żeby się zaznajomić z tymi materiałami. Temat, który jest teraz niezwykle interesujący, to czy to koniec mocnego dolara. Jeszcze raz przypominam, na dole link w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.